Cześć kochani, ja nazywam się Maria i witam Was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie chciałabym opowiedzieć Wam trochę o książkach, które czytałam w styczniu. Styczeń był dla mnie bardzo udanym czytelniczo miesiącem. Przeczytałam 6 książek, co jak na mnie jest całkiem sporą liczbą, bo zazwyczaj średnio w miesiącu czytam około 3 czy 4 książki, więc tutaj jestem powyżej swojej średniej. Dodatkowo chciałabym też trochę opowiedzieć Wam o moich planach czytelniczych na ten rok. Nigdy nie miałam czegoś takiego, że czytam, nie wiem, 52 książki rocznie koniecznie. Bardziej te swoje plany czytelnicze traktuję po prostu jak takie wskazówki. Nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zróbcie sobie jakąś dobrą kawkę czy herbatkę, weźcie sobie coś dobrego do jedzenia. Zaczynamy. Pierwsze moje wyzwanie, czyli No Challenge Challenge. O co chodzi? W tym roku chciałabym szczególnie, żeby moje czytanie było pozbawione jakichkolwiek etykietek, żeby sprawiało mi przyjemność, żeby mnie rozwijało. Chciałabym po prostu czytać to, co rzeczywiście mnie interesuje i to, na co rzeczywiście mam ochotę. Chciałabym przestać stawiać sobie takie niewyobrażalne wymagania, których nie jestem w stanie spełnić. Nie chciałabym mieć do siebie pretensji w tej sferze czytelniczej. Chciałabym, żeby ona pozostała po prostu taką czystą przyjemnością i radością dla mnie w tym roku. Drugi cel czytelniczy, czyli więcej abstrakcji. I to jest cel, który pojawił się u mnie, kiedy przeczytałam pierwsze opowiadanie z cyklu opowiadań Bory Chang, Cursed Bunny. Dawno nie czytałam w ogóle czegoś, co tak bardzo wywróciłoby mój mózg do góry nogami. I czytając właśnie tę książkę stwierdziłam, że chciałabym chłonąć takiej literatury więcej. Chciałabym czytać więcej takich rzeczy. Jeśli w ogóle macie jakieś polecenia takich absolutnie porąbanych, abstrakcyjnych, wywróconych do góry nogami i na lewą stronę książek, to bardzo proszę, piszcie w komentarzach, co mogłabym przeczytać. Bardzo chętnie przyjmę wszystkie takie polecenia, z tego względu, że to jest naprawdę coś, co sprawiło, że dawno nie czułam takiej ekscytacji czytając książkę. I ostatni cel, jaki sobie założyłam w tym roku, aczkolwiek nie mam zielonego pojęcia, jak mi pójdzie, to niekończąca się historia. Ten cel nazwałam tak w ten sposób, ponieważ chciałabym zacząć czytać i kończyć książkowe serie. Ja mam z książkowymi seriami dość duży problem, a w zasadzie mam problem z ich kończeniem. Bardzo ciężko jest mi właśnie się tak zmotywować do tego, żeby dokończać te serie. Nawet jeśli mam takie serie, które bardzo mi się podobały, często mam tak, że po prostu nie sięgam po kolejne części. Czy to właśnie ze strachu, że te kolejne części nie będą tak dobre, na przykład jak pierwsza książka, czy to właśnie z takiego poczucia, że ta pierwsza była już dla mnie taką jakąś całością i nie wiem, czy chciałabym kontynuować. W tamtym roku jedyną serią książkową, jaką skończyłam, była seria Holly Jackson, A Good Girl's Guide to Murder. To jest po polsku przetłumaczone jako Przewodnik po zbrodni według grzesznej dziewczynki. Pierwsza książka jest dla mnie absolutnym 5-gwiazdkowym czytelniczym doświadczeniem. Była super i bardzo mi się podobała. Druga spadła już na 4 gwiazdki, a trzecią oceniłam w ogóle na 3 gwiazdki. I właśnie to, że tylko jedną serię w tamtym roku zdążyłam dokończyć, mimo tego, że trochę tych pierwszych części serii przeczytałam, zainspirowało mnie do tego, żeby w tym roku postawić przed sobą taki cel, że rzeczywiście, jeśli zaczynam jakąś książkę, jeśli zaczynam jakąś serię i podoba mi się ona na tyle, że wiem, że będę chciała ją skończyć, to po prostu chciałabym to zrobić. Wydaje mi się, wynika też z tego, że właśnie jestem taką czytelniczką, która bardzo opiera się na nastroju. Po skończeniu pierwszej książki mam ochotę na coś totalnie innego. Albo na jakiś zupełnie inny gatunek książkowy, zupełnie inny klimat. Ta kolejna książka zostaje gdzieś tam w otchłani, zapomniana i odrzucona. Także w tym roku chciałabym robić tego mniej. Chciałabym na pewno bardziej kończyć tę serię. Także niekończąca się historia chciałabym, żeby się domknęła dla mnie w wielu książkowych seriach, które zaczęłam i które mam zamiar zacząć. W takim wypadku, jeśli te moje cele czytelnicze mamy już omówione, to chciałabym przejść teraz do książek, które czytałam w styczniu. Będę starała się mówić o nich absolutnie bezspoilerowo. Ja sama w ogóle przed przeczytaniem książki lubię wiedzieć o niej jak najmniej, więc jak najbardziej rozumiem. Jeśli takie spoilerowe omówienia czy spoilerowe recenzje nie są dla Was zbyt interesujące właśnie przez to, że
na przykład jeszcze książki nie czytaliście. Pierwszą książką, jaką przeczytałam w tym roku, było A Study in Drowning autorstwa Ava Reid. Ta książka po polsku ma tytuł Studium zatracenia. Książkę słuchałam w wersji audiobookowej i słuchałam ją po angielsku. O czym jest w ogóle A Study in Drowning i dlaczego po nie sięgnęłam? Przede wszystkim dlatego, że ja jestem wielką fanką tego podgatunku, nurtu Dark Academia w literaturze. Bardzo mi się podoba ten motyw. Jeśli jakaś książka jest reklamowana właśnie tym hasłem Dark Academia i ma właśnie ten taki tajemniczy klimat, od razu po nią sięgam. Potem już jest różnie, w zależności od tego, nie jest tak, że Dark Academia książki z automatu mi się niesamowicie podobają, ale ten klimat sprawia, że bardzo przyjemnie mi się je czyta. O czym jest książka A Study in Drowning? A Study in Drowning to historia Effie. Effie jest studentką architektury, jedyną kobietą na Wydziale Architektury i bierze ona udział w takim konkursie polegającym na zaprojektowaniu renowacji domu jej ukochanego pisarza, autora jej ulubionej książki. Ona ten konkurs wygrywa i jedzie do tego domu, aby właśnie tam pracować nad tym swoim projektem. W tym domu właśnie poznaje Prestona, studenta literaturoznawstwa, który stara się odkryć jakieś tajemnice, które otaczają tego autora. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o zarys fabularny, to jest tak naprawdę tyle, ile musicie wiedzieć. Ta atmosfera i klimat to jest coś, co w tej książce zagrało bardzo dobrze. Ona jest tajemnicza, jest bardzo taka ulotna. Trochę przypomina taką senną Marę. Bardzo fajnie to się udało autorce oddać. Jednak miałam dość duży problem, jeśli chodzi o tempo tej książki, bo ona jest dosyć powolna i dość nudna. Tak naprawdę rzeczy zaczynają się dziać dopiero w 3/4 książki, jak to zazwyczaj bywa, tylko mam wrażenie, że to, co działo się wcześniej, nie doprowadziło nas satysfakcjonująco do tego najbardziej ekscytującego momentu książki. Ta historia tak naprawdę jest bardzo przewidywalna. Jak zazwyczaj nie mam jakichś sporych pretensji do tego, tak mam wrażenie, że tutaj ta tajemnica, z którą mamy do czynienia w tej książce, jest tak prosta, tak banalna, że ten klimat nie rekompensuje nam za bardzo tego, co się dzieje. Mam też problem z bohaterami w tej książce. To znaczy, jeśli chodzi o Effie i Prestona, to ich wątki są poprowadzone dobrze. Jeśli chodzi właśnie o tę dwójkę bohaterów, to uważam, że Preston jest ciekawszą postacią. Jeśli chodzi o resztę tych bohaterów, absolutnie nic o nich nie wiemy. Ta główna intryga zasadza się bardzo mocno, bardzo intensywnie na jednej z postaci na drugim, trzecim planie. I kiedy to się dzieje, po mnie to totalnie spłynęło. Ja zupełnie nie czułam tych emocji, które powinnam czuć. Byłam zawiedziona. Jest to dla mnie dość duże takie rozdarcie, bo bardzo chciałam tę książkę lubić, bardzo chciałam, żeby ona mi się podobała, ale nie wyszło. Nie uważam, że jest jakaś niesamowicie zła. Absolutnie nie. Ja na Goodreadsie oceniłam ją na 3 gwiazdki, z tego względu, że uważam, że to jest taki po prostu absolutny środek. Nie uważam, żeby była beznadziejna, zła, okropna i czułam ból, kiedy ją czytałam. Nie. Ale nie uważam też, żeby była taką książką, która zmieniła moje życie albo sprawiła, że pokochałam Dark Academia jeszcze bardziej. Jeśli już, to obudziła we mnie właśnie taki głód na znalezienie dobrej książki z gatunku Dark Academia. Na Goodreadsie możecie przeczytać też moją taką bardzo krótką recenzję o tej książce, takich moich na gorąco wrażeniach po jej przeczytaniu, bo tam właśnie takie pierwsze wrażenia staram się zamieszczać. Drugą książką, jaką przeczytałam, była książka Mrs. England, Pani England, autorstwa Stacey Halls. Jest to książka, która opowiada historię niani, która kończy właśnie taką specjalną szkołę dla niań, zatrudnia się u swojej pierwszej rodziny i kiedy dowiaduje się, że ta rodzina chce wyjechać do Stanów, stwierdza, że ona nie jest gotowa na to, żeby wyjechać w ogóle do innego kraju, zupełnie na inny kontynent. Wraca do tej swojej szkoły dla niań, do swojej przełożonej i prosi, aby po prostu znalazła jej jakieś inne miejsce do pracy. I los tak chce, że nasza niania trafia do domostwa państwa England, którzy mają 4 dzieci i są dość tajemniczym, intrygującym małżeństwem. I w trakcie trwania książki zaczynamy powoli poznawać tajemnice państwa England, zaczynamy poddawać w wątpliwość to, co o nich myślimy, bo wszystko w tym domu krzyczy
że coś tutaj jest nie tak, mimo tego, że wszyscy usilnie chcą udawać, że jest w porządku. Ja tę książkę oceniłam na 4 gwiazdki na 5. Bardzo mi się podobała. Ja bardzo lubię też ten gatunek historical fiction. Ta książka w ogóle dzieje się w 1904 roku, więc też mamy właśnie do czynienia z takimi gotyckimi, wiktoriańskimi motywami. Bardzo podobała mi się ta książka, dlatego że uważam, że była bardzo dobrze wyważona, jeśli chodzi o opowiadanie tej historii, o odkrywanie całej tej tajemnicy i tego wszystkiego, co się dzieje. To, co jest wielkim plusem tej książki, to to, że bohaterowie są bardzo niejednowymiarowi, że każdy z nich tak naprawdę jest po prostu uosobieniem szarości. Nie jest tak, że jest absolutnie czysty, nieskazitelny, biały, ale nie jest też tak, że jest do szpiku kości zły i przesiąknięty jakąś taką nienawiścią. I niesamowicie się to tak naprawdę odkrywało, czytając tę książkę. Ja nie nudziłam się tutaj w zasadzie w żadnym momencie. Książka ma bardzo dobre tempo, od samego początku do samego końca. To właśnie, że nie do końca też wiesz, czego możesz się spodziewać, jeśli chodzi o tych bohaterów i o tę historię całą, też dodaje taką dodatkową warstwę po prostu tego suspensu. Bo czasami miałam właśnie coś takiego, że aż wstrzymywałam oddech, ponieważ było tyle napięcia, tyle się działo, tyle emocji. Atmosfera była tak gęsta, że po prostu można było ją kroić nożem. To, co sprawiło, że nie oceniłam tej książki na 5 gwiazdek, było to, że są w tej książce pewne wątki, które nie mają trochę za bardzo rozwiązania. Jest sporo takich momentów, kiedy dzieje się coś, co rzeczywiście wpływa na nas i mamy takie wow, co się stanie, o co chodzi, dlaczego to się zadziało w tym momencie, jak potoczył się dalszy los tego wszystkiego i potem nie dostajemy za bardzo rozwiązania tego wszystkiego. Mam wrażenie, że niektóre te nitki są po prostu tak luźno rzucone i potem się o nich trochę zapomina i jak pleciemy ten cały nasz gobelin, to tych kilka luźnych nitek potem tak nieładnie wystaje. Tego nie jest bardzo dużo, ale pojawia się w tej książce, więc chciałabym po prostu podkreślić, że to było coś, co sprawiało, że miałam takie w pewnym momencie, że miałam taki niedosyt. To nie zmienia faktu, że książka jest naprawdę super i bardzo polecam, jeśli jeszcze jej nie czytaliście. W tym roku też wychodzi kolejna książka Stacey Halls. Bardzo możliwe, że po nią sięgnę, bo pani England bardzo mi się podobała. Kolejną książką, jaką przeczytałam, była książka Taylor Jenkins Reid, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Po polsku Siedmiu mężów Evelyn Hugo. I tę książkę również słuchałam w audiobookowej wersji i słuchałam jej po angielsku. Książkę oceniłam na 4 gwiazdki na 5 i uważam, że to jest bardzo dobra książka. Widziałam sporo zachwytów w sieci nad nią i absolutnie mogę się zgodzić, że jest bardzo, bardzo dobra. Książka opowiada historię Evelyn Hugo, aktorki starego Hollywoodu. Opowiada tak naprawdę historię jej życia przez pryzmat jej związków. To, co bardzo podobało mi się w tej książce, to przede wszystkim to, że historia Evelyn Hugo jest świetnie napisana. Jeśli nic o niej nie wiecie, tak jak ja o niej nie widziałam, to będziecie w szoku. Ja byłam w dużym szoku, kiedy czytałam tę książkę i kiedy tak naprawdę dość wcześnie okazało się, kto jest największą miłością Evelyn Hugo. Ten klimat w ogóle tego starego Hollywood jest fantastycznie oddany i rzeczywiście człowiek ma po prostu ochotę od razu po odłożeniu tej książki obejrzeć trochę właśnie takiego starego kina, takiego klasycznego hollywoodzkiego kina. To, co jest fascynujące w tej książce, to to, że nie zostawia cię ona tak totalnie obojętnym. Ja po zakończeniu jej miałam bardzo dużo takich myśli, gdzie zastanawiałam się, czy naprawdę podoba mi się to, co się zadziało w tej książce, bo Evelyn Hugo nie jest pokazana jako taka krystalicznie czysta osoba. Tutaj postaci również są niewymiarowe i również są bardzo takie skonfliktowane wewnętrznie. I my rozumiemy te konflikty, więc jesteśmy w stanie empatyzować z naszymi bohaterami. Bardzo polecam w ogóle Siedmiu mężów Evelyn Hugo, jeśli jeszcze nie czytaliście tej książki, bo myślę, że sporo osób wciąż jej nie czytało. Ja byłam taką osobą. Jeśli jeszcze się wahacie, jeśli jeszcze nie sięgnęliście po tę książkę, to bardzo Was do tego zachęcam. Jest naprawdę świetna. Okej, 4. książka, którą przeczytałam w tym roku, to książka, która na pewno nie znajdzie się w topce tegorocznej. I jest to bardzo, 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 bardzo popularna książka, uwielbiana przez bardzo wiele osób, a ja w tym momencie będę się trochę po niej wozić. Od razu ostrzegam. Mianowicie chodzi mi o książkę Toshikazu Kawaguchi, Before the Coffee Gets Cold, zanim wystygnie kawa. To jest ta pierwsza książka z całej tej książkowej serii i
Absolutnie wiem, że tej serii nie dokończę i nie będę doczytywała tych dalszych książek, które jeszcze wciąż się ukazują, bo ta najnowsza bardzo niedawno się pojawiła. Książki słuchałam oczywiście w audiobooku, słuchałam jej po angielsku. Absolutnie minęłam się z tą książką. Żałuję, bo chciałabym bardzo czuć to wszystko, co czują ci ludzie, którzy ją czytają. Ja książkę oceniłam na 1,5 gwiazdki na 5. Mimo wszystko uważam, że ona jest dość dobrze napisana. Ze stylem autora nie mam jakiegoś specjalnego problemu. Mam za to problem z całą masą innych rzeczy w tej książce. Po pierwsze, wszystko w tej książce krzyczy do człowieka, że to nie powinna być książka, tylko to powinna być sztuka. To powinno być coś, co wystawia się w teatrze. Jaka jest fabuła tej książki? O co w niej chodzi? Mamy do czynienia z kawiarnią, dość magiczną, z tego względu, że jej klienci mogą cofać się w czasie. I mamy kilka takich bardzo dokładnie wyłożonych zasad, które po prostu są wykładane, powtarzane i mielone przez całą tę książkę. W pewnym momencie jest to już po prostu męczące. Od czego zacznę? To, że pomysł jest świetny. Bardzo mi się podoba. Taka kawiarnia, która umożliwia ci cofanie się do przyszłości, no po prostu historie same się piszą. Zresztą ten człowiek napisał kilka tych książek. Jest to coś takiego, co absolutnie rozumiem, że może rezonować z ludźmi, bo każdy na pewno ma taką osobę, z którą chciałby się jeszcze raz spotkać, z którą chciałby porozmawiać. Jest to świetny koncept. To jeśli chodzi o pozytywne strony tej książki i jakieś tam pozytywne aspekty, które doceniam, to jest wszystko. Przechodząc do tego, co powiedziałam na początku, czyli do tego, że ta książka po prostu brzmi absolutnie jak scenariusz. Te wszystkie powtórzenia, które dzieją się w tej książce, te zasady, które mamy wyłożone po prostu na co 10 stronie i to naprawdę nie przesadzam, tego jest cała masa. I mam wrażenie, że to jest coś takiego, jak mielibyście takie dodane uwagi w scenariuszu. Po prostu one są gdzieś w nawiasach i one się tak pojawiają w ciągu całego scenariusza, żeby aktorzy mieli właśnie taki wgląd w to, żeby wiedzieli, o co chodzi, bo w każdym rozdziale mamy do czynienia z zupełnie inną historią. Także tak sobie przynajmniej to wyobrażam, że wtedy te powtórzenia miałyby dla mnie jakieś uzasadnienie. Mam wrażenie, że to jest bardzo też subiektywna sprawa, ale mi bardzo to po prostu działało na nerwy. Było to dla mnie męczące. Miałam już dosyć, kiedy słyszałam 10. raz te same zasady, które panują po prostu w tym świecie i które autor chce, żebyśmy przyswoili, żebyśmy o tym pamiętali. Brak tego takiego zaufania do czytelnika, że uważnie czyta tę książkę. Druga sprawa to właśnie ci bohaterowie, którzy dla mnie byli zupełnie płascy, absolutnie nieinteresujący. Nie mają tej takiej głębi człowieka. Są po prostu takimi postaciami z tektury, z kartonu, które rozpaczliwie chcą, żeby ktoś tchnął w nie życie. I to jest właśnie też coś, co wydaje mi się zagrałoby o wiele lepiej na scenie. Aktor byłby w stanie tchnąć życie w tę postać. Te emocje, te uczucia naszych bohaterów są tym, co sprawiają, że my również odczuwamy te emocje. Dla mnie wszystkie te rzeczy, które się tam działy, były tak zupełnie płaskie, tak odległe dla mnie. Nie byłam w stanie poczuć tego bólu, tego rozdarcia, które mieli w sobie. To przeleciało totalnie nad głową. Aczkolwiek zasady podróżowania w czasie jestem w stanie wyrecytować Wam teraz 1 do 1. Myślę, że to nie jest to, co autor chciał, żeby z czytelnikiem zostało. Generalnie cały koncept, cały pomysł na tę serię książkową jest bardzo interesujący i momentami rzeczywiście słuchałam z takim zainteresowaniem uprzejmym, ale sama historia mnie pozostawiła absolutnie obojętną. Od książki, która znajdzie się prawdopodobnie gdzieś w dole podsumowania tego roku, przechodzimy do książki, która wydaje mi się znajdzie się gdzieś w topce. I mówię tu oczywiście o zbiorze opowiadań Bory Cheng, Cursed Bunny. Książka ta nie ma polskiego tłumaczenia. Ja przeczytałam ją w e-booku po angielsku. Ja nie jestem w stanie nawet określić, jak bardzo jestem zakochana w tej książce. Myślę, że Bora Cheng jest absolutną mistrzynią suspensu, groteski i absurdu. Niektóre historie były absolutnie obrzydliwe. Inne z kolei były bardzo wzruszające. Przy innych zgrzytałam zębami i trzęsłam się momentami pod kołdrą ze strachu. Inne wybudziły we mnie tak niesamowicie wielkie pokłady melancholii i smutku. Dawno nie czułam takiego rollercoastera emocji po przeczytaniu czegoś. Tyle rzeczy się po prostu działo we mnie podczas czytania tej książki. Każda z tych historii była czymś zupełnie niespodziewanym. Jest absolutnie fantastycznym społecznym komentarzem. Porusza zupełnie inne zagadnienia społeczne, zupełnie inne uczucia budzi w czytelniku. Ostatnie opowiadanie
Bory Chang dzieje się właśnie w Polsce. Jest opowieścią o pokoleniowej traumie i naprawdę nie sądziłam, że osoba, która jest Koreanką, będzie w stanie tak dobrze zrozumieć osobę żyjącą we wschodniej części Europy. Bora Chang to rozumie, naprawdę. To jest ostatnie opowiadanie z tego zbioru. Jest fantastyczne, jest świetne, jest po prostu... To jest crème de la crème, naprawdę. Ta książka to jest absolutny 5 gwiazdek na 5, jest fantastyczna. Jeśli macie przeczytać jedną książkę po angielsku w tym roku, to bardzo Wam polecam te opowiadania. Jest ta książka absolutnym złotem. Coś wspaniałego. Dopływamy do brzegu i do ostatniej książki, którą w miesiącu styczniu przeczytałam. The Curious Tides to książka autorstwa Pascal Leissel i jest to do niedawna pierwsza część duologii, a już teraz widziałam na Instagramie autorki, że ta książka będzie jednak trylogią, także będziemy mieć 3 książki właśnie z tej serii The Drowned Gods. Książkę The Curious Tides słuchałam oczywiście w audiobooku i słuchałam ją oczywiście po angielsku w oryginale. Ta książka nie ukazała się po polsku i szczerze powiedziawszy nie wiem, czy się ukaże po polsku. Książka opowiada historię z perspektywy 2 osób, perspektywy Emery. Emery jest studentką Akademii Księżycowej. Baz z kolei jest asystentem jednej z profesorek na tej akademii, również adeptem magii księżycowej. I to, co tak naprawdę ich łączy, to tragiczna śmierć przyjaciółki Emery, a siostry Baza, Romy. Romy zginęła w takim tragicznym wypadku razem z 6-7 innymi studentami. Emery wraca w ogóle do tej akademii z takim postanowieniem, że chciałaby dowiedzieć się, co się stało, dlaczego Romy i inni studenci zginęli. Baz z kolei również chciałby odkryć te tajemnice. Książka jest oczywiście z tego podgatunku Dark Academia. Mamy tajemniczy uniwersytet, mamy magię księżycową, mamy do czynienia z sekretnymi stowarzyszeniami. Tych rzeczy do odkrycia w tej książce jest naprawdę bardzo dużo. Ja oceniałam tę książkę na 3 gwiazdki na 5. To, co bardzo mi się podobało w tej książce i sprawiło w ogóle, że doczytałam tę książkę do końca i jestem zaciekawiona tego, co stanie się w następnych częściach, mimo tego, że nie podobała mi się ona jakoś niesamowicie bardzo, jest przede wszystkim system magiczny. I to, w jakiej fazie księżyca się urodziłeś, wpływa właśnie na Twoje magiczne moce i na to, kim jesteś, jaką magią możesz władać. No i to jest coś takiego, co niesamowicie działa mi na wyobraźnię. Ja w ogóle bardzo lubię te motywy gwiazd, motywy księżycowe w literaturze, i w ogóle w filmie, i w ogóle w sztuce. Ta tajemnica, która po prostu ciągnie się za nami cały czas i powoli odkrywamy, co stało się z Romy, z tymi studentami, co dzieje się w ogóle z Emery, kim jest Emery. Jeśli chodzi o to, autorka odrobiła pracę domową, to było przekazane super. Pierwsza połowa tak naprawdę tej książki była dość taka powolna. Poznawaliśmy wszystkich i wszystko i co się będzie działo. Mój największy zarzut, jaki mam do tej książki, to, że uważam, że ona jest po prostu o 100-150 stron za długa. Gdyby ta książka rzeczywiście była bardziej skondensowana w swojej formie, byłaby o wiele bardziej angażująca, ta akcja byłaby taka wartka. Przez to, że ta książka jest tak rozciągnięta momentami, tracimy to takie momentum. Gdyby nie to, że byłam tak wsiąknięta w ten klimat i tak wsiąknięta w ten system magiczny, nie skończyłabym jej z takim zaangażowaniem. Nie byłabym tak szczęśliwa, kończąc ją. To, co na pewno też się wybija, to, że ci bohaterowie nie są tak samo dobrze napisani. Co mam na myśli? Baz jest zdecydowanie ciekawszą postacią niż Emery. Historia Baza i to, co on odkrywa też w swojej jakiejś przyszłości, ale też to, co odkrywa w stosunku do historii Romy, jest o wiele ciekawsze po prostu niż to, co dzieje się z Emery. Emery momentami jest po prostu nie do wytrzymania postacią i wiem, że ona jest napisana w ten sposób, że ona miała być po prostu nieznośna, że miała być irytująca momentami, że miała być zupełnie niewyróżniająca się, a z drugiej strony jest po prostu jedną z najpotężniejszych nagle magicznie osób. Ta dysproporcja pomiędzy Bazem i Emery była dla mnie przynajmniej dość tak mocno zarysowana i Baz jest dla mnie o wiele ciekawszą postacią, jego historia jest też dla mnie o wiele ciekawsza. Gdybyśmy w następnych częściach na przykład bardziej skupili się na Bazie, a nie na Emery, nie płakałabym absolutnie, bo uważam, że Baz jest
o wiele ciekawszy. Jest o wiele bardziej sympatyczny, jest o wiele bardziej skomplikowany w środku też. Emery niestety nie. To, czego jeszcze pozbyłabym się z tej książki, tak naprawdę z radością, to wywaliłabym za okno trójkąt miłosny, który tutaj jest. Uważam, że jest absolutnie niepotrzebny. Także niestety, podsumowując, ta książka nie jest jakąś moją najnowszą obsesją, tak jak Academia, a jest to wielka szkoda, bo bardzo chciałabym, żeby była. W przypadku tej książki wydaje mi się, że sięgnę po kolejną część i po drugą i po trzecią, aczkolwiek moje serce trochę płacze, że nie będzie to duologia, tylko że znowu zrobiono z tej książki trylogię. Nie wiem, czy jednak nie wolałabym, żeby autorka postarała się jednak zmieścić wszystko w tę drugą część i po prostu dać nam takie skondensowane podsumowanie tej historii. Ale zobaczymy. Dobrnęliśmy do końca, jeśli chodzi o ten film. To wszystkie książki, jakie czytałam w styczniu. Jeśli chcielibyście widzieć u mnie takie filmiki, podoba Wam się ten format u mnie, to komentujcie oczywiście. Mam nadzieję, że zobaczymy się i usłyszymy się już bardzo niedługo. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i życzę Wam bardzo dobrej reszty dnia.